Czy mieliście kiedyś taką sytuację, że czytając podręcznik od matematyki dla klasy 5 znaleźliście błąd? A przynajmniej tak wam się wydawało, ponieważ kto normalny chciałby kupić 40 arbuzów, prawda? Pewnie pierwszą waszą myślą było, że ktoś się pomylił, albo autor zadania, albo wy. Gdzieś stanęła pomyłka przez przypadek, niedopatrzenie. A może tak naprawdę żyjemy i liczymy kolejne arbuzy w cieniu arbuzowego królestwa, które jest rządzone przez 1% najbogatszych ludzi na świecie. Dobra, trochę mnie poniosło. Odejdźmy na chwilę od arbuzów i matematyki i przejdźmy do geografii. Tam też zdarzają się przecież błędy. Jeżeli chodzi o składanie map, to nie ma chyba żadnej potrzeby, żeby ktoś miałby w tej kwestii oszukiwać. No, przyszedł ktoś i powiedział: hej, odkryłem tamtą wyspę i naniosłem ją na mapę. A tak naprawdę nie ma tam żadnej wyspy. Czy to dałoby mu sławę, pieniądze? Może w XVII wieku, tak. Może ktoś specjalnie sfałszował jakieś dowody, żeby dostać jakąś nagrodę naukową. Jedyne co mi przychodzi do głowy to podróżnik roku, National Geographic, ale wtedy chyba to jeszcze nie istniało. Jednak jeżeli ktoś dopuściłby się tak strasznego czynu jak kłamanie nauce prosto w oczy, to czy inni ludzie by tego nie zauważyli? Otóż nie zauważyliby. Mam zamiar zrobić osobny odcinek na ten temat, ale jako przykład podam autyzm przenoszony przez szczepionki. Ale w tym filmie zajmiemy się raczej błędami, a przynajmniej tak będziemy je nazywać. Zapraszam na film Największe błędy kartograficzne w historii. Sandy Island to pierwszy przykład tak zwanej wyspy widmo, czyli wyspy, która została naniesiona na mapy, ale później ktoś odkrył, że w rzeczywistości nie ma tam żadnego lądu. Ale gdyby nasza Sandy Island istniała, to gdzie? Otóż na wschód od wybrzeża Australii, blisko Nowej Kaledonii, a jeszcze dokładniej w tym miejscu. Posiadałaby podłużny kształt, około 24 km długości i 5 km szerokości i nikt na niej nie zamieszkiwał. W końcu trudno mieszkać na wyspie, która nie istnieje, prawda? Ale z drugiej strony równie trudno widzieć wyspę, która nie istnieje. Te rozważania zostawmy jednak odkrywcom, którzy tę wyspę na mapy przenieśli. Po raz pierwszy miała być ona zauważona w XIX wieku przez żeglarza, kapitana, odkrywcę, kartografa i astronoma Jamesa Cooka. Albo według innych źródeł przez jakichś losowych francuskich żeglarzy, którzy akurat sobie tamtędy przepływali. Niestety mamy zbyt mało informacji z tamtego okresu, aby na 100% stwierdzić, gdzie doszło do pomyłki. Natomiast opinie badaczy i naukowców, którzy zajmowali się tym problemem, mówią, że panowie najprawdopodobniej pomylili Sandy Island z inną małą wysepką. Ale z jaką? Tutaj w szukaniu miałem pewien duży problem, ponieważ między wschodnim wybrzeżem Australii a Nową Kaledonią ocean jest dosyć pusty, nie ma tam archipelagów. Dlatego od razu odpuściłem szukanie palcem na mapie i przeszedłem do artykułów. W końcu znalazłem odpowiedź. Była to Chesterfield Island. Tylko jest taki jeden problem, ponieważ jest ona zbliżona rozmiarami do Sandy Island, ale jest od niej trochę oddalona. Dokładniej o około 550 km. Mogła to być jakaś inna wyspa, której ja nie znalazłem i do której się nie dokopałem. Naszym żeglarzom nie pomaga również fakt, że na Uniwersytecie w Sydney w 2012 roku przeprowadzono dokładne badania. Postanowili się dokładnie przyjrzeć tamtemu terenowi i udowodnili, że w rzekomym miejscu Sandy Island nic nie ma. Tak dosłownie, prawie nic nie ma. Głębokość oceanu w tamtym obszarze to około 1300 metrów, więc ewentualne zalanie wyspy przez globalne ocieplenie, które teraz tak znacząco postępuje, nie byłoby możliwe. Zresztą poziom wód podniósł się
nawet nie o pół metra, o 18 centymetrów. To w zupełności by nie wystarczyło, żeby zalać wyspę, która miałaby taką powierzchnię. Może błąd Jamesa Cooka lub też francuskich żeglarzy był spowodowany halucynacjami, fatamorganą. Tak czy siak przenieśli oni na mapę tę wyspę i utrzymywała się ona jeszcze długo, długo po ich śmierci. Ciekawostka, nawet na mapach Google ta mapa do niedawna istniała. Był to po prostu taki czarny placek, ponieważ nie było zdjęć satelitarnych tego lądu. Można jednak wysnuć hipotezę, że niczym w Minecrafcie ktoś szukał zaginionego skarbu i rozkopał całą wyspę, żeby znaleźć skrzynkę. To jest dosyć genialne. Idę dzwonić na Uniwersytet w Sydney. Wróciłem. Niestety nikt z uniwersytetu nie odebrał, ponieważ zapomniałem, że w Australii jest 10-godzinne przesunięcie czasu. Ale zostawmy naszą Sandy Island w spokoju. Jeżeli chce się identyfikować jako istniejąca, to niech się identyfikuje. Ja nic do niej nie mam. Przenieśmy się zatem do miejsca oddalonego o wiele, wiele kilometrów, do Afryki. Kiedy ten kontynent był masowo kolonizowany i eksplorowany przez państwa Europy w XIX wieku, nikt nie myślał za bardzo, żeby zapuszczać się w głąb lądu. Przecież mogą tam być jakieś plemiona, które chcą nas zjeść, albo właśnie może nie być nic do jedzenia, picia, schronienia. Jednym słowem, jedna wielka niewiadoma. Wyobraźcie sobie, że chcąc przedostać się z jednego brzegu na drugi brzeg Afryki, musielibyście pokonać 2700 kilometrów. Taka opcja jest trochę niewyobrażalna. Dlatego nie należy się dziwić, że przez długi, długi czas wnętrze Afryki było niezbadane. A stąd przeróżne domysły. Jednym z owoców tej niedostępności są z pewnością góry Kong. I z tego co mi wiadomo, to nie mają one nic wspólnego z King Kongiem, jeśli już to z kotliną Konga, która leży trochę bardziej na południe. Ale do rzeczy. Góry Kong miały rozciągać się prawie nieprzerwanie z terenów dzisiejszej Liberii aż do terenów dzisiejszej Etiopii. Przez angielskiego kartografa Jamesa Rennella, swoją drogą sporo tutaj tych Jamesów, sporo się mylą najwidoczniej, po raz pierwszy zostały one naniesione na mapę w 1798 roku, a o ich nieistnieniu dowiedziano się dopiero na początku XIX wieku. Zatem niewidzialną granicę góry Kong stanowiły przez prawie 100 lat. Zabrakło też około 20 lat, aby góry Kong stanowiły ogromną przeszkodę dla Stasia Inel z powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Nie wiadomo jednak, jak wysokie powinny być góry, jednakże co było przyczyną tak bolesnej pomyłki? Jednym logicznym wytłumaczeniem jest charakter kartografii z tamtego okresu, ponieważ w dużej mierze opierała się ona na licznych domysłach i zapełnianiu tak zwanych białych plam, czyli miejsc na mapie, które były białe, czyli nic nie było w tamtym miejscu na mapę naniesione i zamiast je odkryć, to po prostu coś tam sobie rysowano. I stąd góry Kong. Wszystko jednak wyszło na jaw za sprawą Louisa Gustawa Bingera. Niepokojącym jest również fakt, że przez te góry zakłócony zostałby bieg rzeki Niger oraz wielu innych mniejszych rzek uchodzących w tamtym miejscu do Atlantyku. Mimo że obiektami błędów kartograficznych zazwyczaj stają się wyspy, ponieważ są one małe, łatwo je pomylić z innymi wyspami, ponieważ są trochę podobne i jest ich bardzo dużo, to ludzkość ma na koncie jeden bardzo poważny
błąd. Bo kiedy patrzy się na mapy z tamtego okresu, to przez ciało przechodzą aż ciarki. Naprawdę, nawet to, że w średniowieczu Ziemia była uważana za płaską i przez niektórych nadal jest uważana za płaską, nie budzi tak wielkiej odrazy. Przecież, żeby zaobserwować kulistość Ziemi, potrzeba obserwacji, wyliczeń matematycznych, które są skomplikowane dla zwykłego człowieka. Jednak jeżeli chodzi o ląd, o jego istnienie lub nieistnienie, formę, w której występuje to, gdzie jest i jest to duży ląd, można tam po prostu popłynąć. Nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. Mowa o Kalifornii. Przez pewien okres w historii była ona również wyspą. Oczywiście w przenośni, była tylko postrzegana jako wyspa, no raczej nie przyłączyła się do lądu na przestrzeni kilkuset lat. Zacznijmy od tego, że Kalifornia była uważana niegdyś za legendarny ląd pełen złota i innych dóbr materialnych. Więc kiedy ktoś powiedział: hej, może popłyniemy do Kalifornii, może się wzbogacimy, co ty na to? Do Kalifornii? Ogłupiałeś, nawet jak tam dopłyniesz i wrócisz, to i tak król ci nie uwierzy. W skrócie, nikt nie brał takich wypraw na poważnie, nikt nie brał nawet Kalifornii na poważnie, więc kiedy Europę obiegła mapa, na której Kalifornię było widać, nikogo za bardzo to nie obchodziło. Pewnie gdyby odkrywcy wróciliby obładowani złotem, sytuacja by wyglądała zgoła inaczej. I tak się stało. Tylko trochę później ludzie wracali czasami z Kalifornii obładowani złotem podczas tak zwanej gorączki złota. To jest temat na zupełnie osobny odcinek, ale warto było tutaj o tym wspomnieć. Wracając, nikomu za bardzo nie chciało się nawet tam płynąć, ponieważ po pierwsze to szmat drogi, po drugie nie wiadomo kogo tam spotkamy, a po trzecie nawet jak coś odkryjemy i wrócimy, to nikt nam nie uwierzy. Najzabawniejsze w tej całej historii jest to, że znalazł się taki jeden śmiałek, był to Cortez, i postanowił on dopłynąć do legendarnego brzegu Kalifornii. Dotarł on do celu i kiedy zauważył, że wpływa on pomiędzy dwa lądy, chciał on popłynąć dalej i opłynąć całą wyspę dookoła, żeby sprawdzić, czy jest naprawdę wyspą. Zatrzymał się jednak w ślepym punkcie. To było dokładnie tutaj i nie jest to dziwne, że nie popłynął dalej. Następnie nasz bohater zawrócił. Mimo jego przełomowego odkrycia ten argument nie wystarczył i do połowy XIX wieku Kalifornia była oblana wodą z każdej strony. Oczywiście znowu tylko na mapie. Jeżeli chcielibyście dokładniej zagłębić się w temat wyspy Kalifornii, to serdecznie polecam film Johnego Harrisa, link w opisie. To tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że mogliście się chociaż trochę zagłębić w świat błędów kartograficznych. Jeżeli chcielibyście drugą część, to piszcie w komentarzach. Postaram się znaleźć kolejne ciekawe przypadki. Widzimy się już 30 w podcaście bez nazwy.